Cześć, zbliża się sezon, więc chyba każdy z Was chce personalizować swojego gana. W tym wypadku jest to HDR50. Dlaczego tak myślę? Myślę tak dlatego, że dostaję coraz więcej pytań odnośnie tego, czy jest sens i czy warto rozwiercać wkładkę, która znajduje się tutaj wewnątrz komory z gazem. Powiem Wam, że nie wiem. Ale sprawdzę to dla Was, z tym, że umówmy się tak, ja się postaram wykonać ten test używając wierteł o najmniejszej średnicy, jakie uda mi się zdobyć. Test będzie polegał na tym, że sukcesywnie będę rozwiercał ten otwór, zwiększając jego średnicę. Po każdym takim rozwierceniu wykonam test na nowej kapsułce CO2, zawsze na nowej kapsułce CO2, oddając 6 strzałów. I wszystkie te strzały zmierzę chronometrem. Po tych wynikach myślę, że wyciągniemy jakieś wnioski, czy jest sens to robić, czy nie ma sensu. Lepiej, żeby był sens. Zabieram się do pracy. Czas zacząć naszą operację. Musimy zacząć od najważniejszej rzeczy, czyli od przygotowania naszego pacjenta. Otwieramy komorę gazu. Potrzebujemy płaski śrubokręt, którym wyciągniemy wkładkę. W tej chwili jest tam zamontowana oryginalna wkładka z oryginalnym otworem. Tak ona wygląda. Więc żeby było wszystko uczciwie, damy ją z powrotem. Mamy ją dokręconą, więc potrzebujemy tylko jeszcze włożyć gaz. Dzisiaj użyję gaz ASG. Jest ciepło, jest bardzo ciepło, jest ponad 23 stopnie albo coś koło tego. Zamykamy wszystko komisyjnie. Tak. Mamy kulki, jakie będą używane w dzisiejszym teście, to metalowo-gumowe. Załadujemy ich 6. Kulki są nowe, nie były jeszcze nigdy wcześniej używane. Dobra, gana mamy przygotowanego. Do tego będziemy potrzebować jeszcze chronometr. Chronometrem dzisiaj jest X-Radar. Więc do dzieła. Dobra, jestem przygotowany, to do dzieła. ...346... ...310... 306. Ok, wypuszczę gaz, jak mi się uda. Teraz przeniesiemy się nieco w inne miejsce, żeby rozwiercić tą wkładkę. Ok, jesteśmy już na warsztacie. Żeby dzisiejsza operacja zakończyła się sukcesem, potrzebujemy oczywiście naszą wkładkę. Mam też przygotowane 2 zestawy wierteł o małej średnicy oraz wkrętarkę, ale jak pewnie się już domyślacie, to nie są wszystkie narzędzia, jakie będziemy potrzebowali, ale ok. Na początek spróbuję zamontować najmniejsze wiertło, jakie posiadam, czyli wiertło o średnicy 0,35 mm w mojej wkrętarce. Chodź tu do taty, tak, ok.
Już na pierwszy rzut oka widać, że zamontowanie wiertła o tak małej średnicy w mojej wkrętarce jest niemożliwe, bo oczywiście życie nie może być proste, więc na tą chwilę wkrętarką sobie nie pomożemy. Ale spokojnie, jestem przygotowany na taką sytuację i gdzieś tutaj mam zestaw dwóch sprytnych małych narzędzi do pracy ręcznej. W tym ręcznym wkrętaku zamontowanie wiertła o tak małej średnicy nie powinno stanowić problemu. Tak, mamy pierwszy sukces. Ok, zanim zacznę wiercić, chcę Wam pokazać jeszcze, jak bardzo mały jest otwór, oryginalny otwór w wkładce. Światło praktycznie przez niego nie przechodzi. Ok, może ten otwór jest maleńko zanieczyszczony lub tam zdeformowany przez śrubokręt, ale mimo to światło ma problem, żeby się przez niego przedostać. Tak, zamontuję wkładkę w imadle. Oczywiście złapię za tę część wkładki, która nie posiada gwintu. Nie będę tutaj używał żadnych podkładek, po prostu użyję mało siły, nie trzeba tutaj mocno tego dokręcać. Chcę Wam pokazać jeszcze, że warto poprawnie zamontować wiertło, ponieważ gdy będzie wystawało zbyt mocno, będzie zbyt długie, to wiertło o tak małej średnicy jest na tyle giętkie, że bardzo łatwo jest je zniszczyć i nawet jakbyście się bardzo starali, to będziecie mieli ciężko cokolwiek wywiercić. Zresztą zobaczcie sobie sami. Także lepiej zamontować nieco krócej te wiertło, na około centymetr powiedzmy wystarczy i wtedy możemy sobie spokojnie zacząć wiercić. Idzie to bardzo łatwo, kilka obrotów i już jest po wszystkim. Ok, zobaczcie sobie teraz dla porównania, że światło już jest bardziej widoczne, nie ma problemu, żeby wydostało się na zewnątrz. Sprawdziłem jeszcze z ciekawości, o jakiej średnicy wiertło mogę zamontować w mojej wkrętarce, jest to około 0,8 mm. Tak, tutaj mam wkładkę, tą rozwierconą wiertłem 0,35 mm. Także teraz wyciągnę pustą ampułkę z gazem. Wyciągnę oryginalną wkładkę. Tak, to jest ta wkładka oryginalna, a tutaj będzie przez cały czas. Wkładam tą rozwierconą. Wkładka zamontowana, wrzucam gaz, znowu to jest gaz ASG, zamykam komorę, naładuję magazynek i będziemy strzelać. Ok, już jestem, nowy gaz. Wkładka rozwiercona na 0,35 mm. Zobaczymy, co zmierzymy. 312. ...324. No, na razie nie będę komentował, ale zastanawiam się, na jaką kolejną średnicę
wywiercić otwór w tej wkładce. Nie ma chyba sensu się bawić w dziesiątki milimetrów, więc myślę, że spróbuję wywiercić od razu na pół milimetra, czyli jako taką bazową wartość, a zobaczymy po wynikach, co będzie dalej. Idziemy wiercić. Tak, wiem, spodziewaliście się wystrzału z armat, ale niestety to nie dzisiaj. Dzisiaj zobaczyliście, jak wyglądają przygotowania do testów, jak wygląda samo rozwiercenie tej wkładki. Nieco jestem zawiedziony, pewnie Wy też, że nie ma kompletnie żadnej różnicy pomiędzy oryginalną wkładką a wkładką rozwierconą na 0,35 mm. Obiecuję, że w kolejnym odcinku finalnym zobaczymy więcej strzelania. Mam nadzieję, że zobaczymy w końcu jakiś efekt, czy to na plus, czy to na minus. Jakikolwiek, ale żeby było można powiedzieć, że rozwiercenie wkładki daje to czy tamto. Mam nadzieję, że odpowiedzi poznamy w kolejnym odcinku. Także